Zobaczcie, kochani, robię już drugi raz w tym tygodniu, ponieważ miałam gości i Wam powiem, że wyszło pyszne. To jest końcówka, sztywna czekolada. Tutaj jest posypane czekoladą, a tutaj jest ta marmolada przełożona. Naprawdę coś pysznego. Więc za smakoszy ciast czekoladowych teraz przyjdę, pokażę Wam, jakie robię to pyszne ciasto czekoladowe. Przepraszam, że jem. Od czasu do czasu pokażę się Wam, jak jem. Kochani, jak Wam się spodoba ta moja opcja? Jak można prosić o suby, o łapki? Będę się bardzo cieszyła. Mam dwie czarne czekolady. Powinny być czarne. Nastawiam i rozpuszczam na takim małym ogniu. Musi być rozpuszczone. I tą czynność robię jakby na początku. Czekolada mi się rozpuściła. Dołożyłam 2 łyżki wody. To mi się krótko zagotowało i przelałam na miskę, czy do miski. Teraz przygotowałam sobie formę. Ona ma średnicy, ta forma ma średnicę 26. To ciasto będzie robione bez proszku do pieczenia. Coś jak biszkoptowe ciasto, a babkowe, ale będzie pyszne. Teraz sobie nałożę już tutaj masło. 120 gramów masła, takiego miękkiego, miękkie masło musi być. Do tego daję 150 gramów cukru. Dam pół paczki cukru waniliowego i to będzie 4 gramy. Tutaj jest 8. Do tego szczyptę soli i zaraz będę to ubijać. Ale najpierw ubiję sobie białko, ponieważ mam czyste tutaj wszystko w tym mikserze. I to są jajka klasa L, to znaczy, że jajka są duże. Możemy oddzielać w misce, żeby nam skórka nie weszła. I uważam, żeby tutaj do białka nie weszło żółtko, bo nie będzie chciało się tak fajnie Wam ubić. Jeżeli przy żółtku jest białka trochę, nie przeszkadza. Tak oddzielam 7 jajek. Tutaj są te żółtka, proszę zobaczyć, jakie duże, L. Gdybyście mieli małe jajka, to dajcie 1 jajko więcej. I teraz daję tutaj szczyptę soli do tego białka i zaczynam ubijać na sztywną pianę. I zwiększam obroty. Ubijam, aż będzie ubite, około 2-3 minut. Gotowe. Jeżeli robicie na święta, Boże Narodzenie na przykład, to dajcie troszeczkę cynamonu, chociaż z pół łyżeczki. Będzie dużo, dużo smaczniej. Oczywiście w tym oryginalnym przepisie nie ma, ale jadłam czekolady od bardzo dobrej, znanej marki, właśnie z cynamonem. I dlaczego by nie w tym cieście? Czekaj. I teraz już przechodzę do ubijania sobie tego masła z cukrem. Około 3-4 minuty i wtedy dokładam tą czekoladę, a na koniec te żółtka. Ubiłam, czy utarłam i teraz do tego daję po łyżce tej jakby letniej czekolady i mieszać będę dalej. I ta letnia ciepła czekolada z tym masłem nam się tutaj jeszcze lepiej ubije. Rozpuści nam się lepiej ten cukier. Teraz sobie te boki troszeczkę oczyszczę. Wymieszane ładnie. Teraz do tego będę dawała po 1 w żółtku, miksując. I tak jeszcze będę, i tak około pół minutki następne. Tak to już wygląda. Razem około 10 minut ucierałam, bo teraz już będziemy tylko mieszać. I spróbuję. Kochani, pyszne. Teraz nasypię tutaj już mąkę, wymieszam, a na koniec dołożę białko. Wsypię tutaj mąkę i ją dam przez sitko. 120 gramów.
I teraz już to wszystko tylko i wyłącznie mieszam z tą masą. Teraz dodajemy już białko. Możemy najpierw część i dokładam już następną część, aż całe białko wejdzie do środka, do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. W środku w piekarniku góra-dół. I już daję do piekarnika. Do tego Sachertorta potrzebna jest ta właśnie marmolada aprikose z tych śliwek żółtych. Ale jeżeli ktoś tego nie lubi, możecie zastąpić na przykład wiśnią. Albo dajcie 100 gramów takiej, 100 gramów takiej i pomieszajcie. Będzie też fajne. I zobaczcie, musimy zobaczyć, czy ta marmolada jest w środku bez pestek, bez skóry, bo to jest bardzo ważne. A więc potrzebujemy około 180-200 gramów. I ja ją zagotuję. Wezmę, przepaseruję przez sitko, bo ona musi być gładka. I proszę zobaczyć, ja dołożę innej marmolady. Musi być kwaśna, czyli porzeczka, wiśnia, coś kwaśnego. I zagotuję. Przelewam. I tutaj to sobie teraz przecieram przez sitko. I to jest takie gęste teraz już, widzicie? Razem jest 3 minuty razem. Wyłączam. Ona sobie tutaj jeszcze postoi, zgęstnieje i będzie sam raz. Około 150-200 gramów potrzebujemy również czarnej czekolady. To, co możemy dołożyć do tego, to jest właśnie dołożyć z kostkę tego palmin. Kochani, ciasto piecze się już 45 minut i ja już wyłączam. Postoi sobie tutaj z 10 minut i dopiero wyciągnę z piekarnika. Zobaczcie, możecie wziąć sobie teraz czarną czekoladę, a że ja mam tutaj białej, która mi została, chciałabym wykorzystać, zrobić troszeczkę jaśniejszą tą polewę, a więc mam około 150 gramów czekolady. Rozpuszczam i tutaj mam 7 gramów tego palmin. Roztapiam. Ciasto nie jest takie ciężkie do zrobienia, tyle że trzeba tą polewę ugotować, to ciasto upiec, przełożyć, a więc jak każde ciasto, ale nie jest ciężkie do zrobienia. Jeżeli nie macie tego palmin, to weźcie 100 gramów czekolady czarnej i ze 100 gramów tego bloku czekoladowego. On też Wam się szybciutko zestygnie. I tak to już wygląda to ciasto, kochani. A tutaj jest ta marmolada. Widzicie? Jak się ładnie zestygła. Zobaczcie, ciasto bardzo mięciutkie. I to wchodzi tutaj do środka i to mi okroi naokoło fajnie to ciasto. Teraz ja to ciasto przewrócę jakby odwrotnie po to, żeby mieć tą wierzchnią część taką prostą. Niech postoi sobie jeszcze z 10 minut i wtedy już przekroję. I kroję na mniej więcej 2 części równe. Nie mam do krojenia nic więcej, a więc patrzę, żeby było w połowie. Tak wygląda to ciasto. Kochani, niebo w gębie. Delikatne, smaczne, nie za słodkie. Zobaczcie, kochani, jak ona wygląda, ta marmolada, widzicie? Gęsta. I taka musi być.
a więc około 200 gramów marmolady. I teraz to już przekładam i nalewamy połowę. Rozmieszczamy po całości. I teraz robimy tak, że smarujemy najpierw boki. Trochę czekolady potrzebuję, ale to jest już coś szczególnego. Ciasto słynie na całą Austrię, ale i nie tylko. Ciasto, można powiedzieć, światowe. I gotowe. I teraz jak macie coś, możecie ozdobić, póki jeszcze jest wilgotne. I gotowe. Tu jeszcze czekolada nie zestygła, ale tutaj już widzicie, zestygła. Pokażę, jak wygląda na przekroju. I tak wygląda na przekroju. Tutaj jest ta marmolada, tutaj są dwie części, tutaj jest czekolada. To, co możemy tutaj dać na wierzch, to jest bita śmietana. Możemy również polać jakimś syropem, a więc wszystko dla smaku. Możemy również dać malinowy sos. I teraz zobaczymy, jak smakuje. Kochani, coś pysznego. Pokażę. To jest ta czekolada. Tutaj mam mleczną czekoladę i możemy sobie na przykład mleczną czekoladą ozdobić. Ale najlepiej, jak jeszcze ta czekolada jest wilgotna. A możemy tutaj posypać troszeczkę po czekoladzie. Idzie również. Kochani, tak wygląda ten Sacher tort, czy tort Sachera. Próbuję. Coś pysznego, kochani, naprawdę. Zapraszam.